No, to nowy dzień się zaczyna. I zaczniemy go od zrobienia kawy. Szybciej się gotuje. No to dzisiaj w planach wycieczka do Kościerzyny. Zobaczę, co tam uda mi się załatwić. No, opcja jest taka, że jeśli nie będzie takich sprężyn, takich szprych, to po prostu te szprychy, które są, rozmieszczę bardziej równo, tak, żeby braki były nie tylko po jednej stronie, a rozłożyły się, nie? Czterech czy 5 nie ma, żeby były po tak równomiernie rozłożone po okręgu i wtedy dam radę dojechać do domu. Może nie po wybojach, nie tak dynamicznie nie można jeździć, ale da się tak dojechać. Także nawet jeżeli nie kupię tych szprych, to jednak pojadę dalej. No, zastanawiam się już nad zimowymi wycieczkami. Jak tu zrobić? Widać, że ludzie są bardzo przychylni i być może mógłbym na przykład ładować baterię u jakichś ludzi przypadkowo spotkanych. Tak jak tutaj, no. Przyszli i stwierdzili, że nie ma problemu, żebym u nich naładował baterię. No i wczoraj naładowałem, teraz mam rower w pełni naładowany. Może jedna bateria tam ciut brakuje, ale tak niewiele. Dzisiaj było słonecznie przez chwilę. Zaraz o 7 było tak czyste niebo, teraz znowu się zasnuło chmurami. No, miałem nadzieję, że jednak będzie coś dzisiaj lepiej. No, ale grunt, żeby nie padało. Zwłaszcza jak będę jechał tam do Kościerzyny. Także są możliwe 3 rozwiązania tego problemu jazdy zimą. Pierwsze to kempingi czynne cały rok, bo są takie. Jak poszukałem, to nawet całkiem sporo. Ale wtedy to taka będzie jazda od kempingu do kempingu.
takie mało pociągające mnie. Owszem, niektóre kempingi przyjemne są, fajne. Zwłaszcza, że zimą prawdopodobnie na tych kempingach byłbym sam. Ale to nie jest to samo, co gdzieś tam właśnie w jakimś takim... Oj, mało wody zagotowałem. Dogotuję, tylko moment. Jak otworzę, to mnie para oparzy. Dogotuję trochę wody, bo przecież tyle kawy to mi nie wystarczy. Coś tu. Źle wycyrklowałem. Musi być pół litra kawy. No, to także ta opcja z kempingami jest mało pociągająca. Z kolei opcja z proszeniem się u ludzi, no też nie zawsze to będzie dobre, bo no jeżeli miejsce, gdzie będę obozował, będzie daleko od jakichś siedzib ludzkich, to będzie to uciążliwe dosyć. A z kolei blisko to jeszcze różnie. No i ostatnia opcja to jest agregat miniaturowy, malutki agregat. Przyznam się, że najbardziej mnie to pociąga, bo lubię niezależność. I wtedy to rzeczywiście jest taka wędrówka kompletnie bez ograniczeń. Jedzie się tam, gdzie chce i zatrzymuje człowiek się w miejscach tam, gdzie mu się podoba, a nie tam, gdzie musi. No ale to są też pewne problemy z tym. No jeszcze trochę czasu mam. No bo taka prawdziwa zima w Polsce to dopiero gdzieś w styczniu. Grudzień to taki jest mniej więcej jak teraz. No czasami są mrozy już w grudniu, ale przeważnie to styczeń, luty to jest taka zima prawdziwa. Znaczy taką, jaką sobie wyobrażamy jako prawdziwą.
Problemem siedzenia tutaj jest to, że jeżeli tutaj nadmuch nie jest ogrzewany, tak jak teraz, bo teraz jest bez tego, niestety dmucha mi tu w rękę, mimo że jest ciepło. Jest 19,5 stopni, to trochę tak przeszkadza. Ręcznik zawiesiłem tu specjalnie, żeby nie tego, ale i tak dmucha. Także myślę, że włączę sobie tutaj na czas tego ogrzewanie, na czas śniadania. Tylko taki minimalny płomień, żeby chociaż, żeby trochę cię było ciepłe. Tak w łokieć prosto wieje. No. No. Już ciepłe. No, na razie 22 stopnie, ale już lepiej.
koło zabieram tak na wypadek, gdyby tam był zakład usługowy taki naprawy rowerów i zrobiliby mi na miejscu. Śmieci do wyrzucenia po drodze. Trochę chłodno, gdyby szybko jechał, to rękawiczki wziąłem. Takie. Dobra, w drogę. Wróciłem po ścieżyny. No i zobacz, która to godzina jest. Nie tak źle, 11:20. No to zaczynamy. Baterie. No to próbujemy wymienić te strychy. Ta szprycha jest stąd. Niewątpliwie. Tak, tu powinna iść. Aha, czyli to są to jest zaplecenie na 2 krzyże. Na 2 krzyże. Najpierw spróbuję tą nieoryginalną. No, trochę długość tutaj przeszkadza.
Nie ma problemu, jak się wygnie trochę ją, no później się z powrotem odegnie. O. I już jest ok. Teraz tutaj chcę sprawdzić tutaj w tym miejscu, gdzie nie były popękane szprychy. Szprychy były tu walnięte, czyli tu jest prosto. Zobaczę po dociągnięciu, ile ta szprycha wystaje. Czy od razu je skracać, czy może rzeczywiście takie nieco dłuższa szprycha nie będzie stanowić problemu. Co prawda zaraz trzeba będzie ją naciągnąć. No, ale nie jest źle. Jak na razie. Już naciągnięta odpowiednio. Ledwo wyszła z tego. Z nakrętki, ale do felgi ma jakieś, do tej powierzchni ma jakieś 3 mm jeszcze. Czyli nawet jak się trochę ugnie, to nie powinna tutaj dochodzić do tej powierzchni. Aczkolwiek my tu jeszcze tutaj taśmą zabezpieczę to. Ale jest chyba dobrze. Te szprychy tak tymczasowo zakładam. No. One, kolor nie pasuje i ten długość. Jest taki sklep, gdzie zamawiałem szprychy do poprzedniego powozu, gdzie co do milimetra robią szprychy, tak? Na wymiar. Tam sobie zrobię. Tam zrobią mi te szprychy dokładnie takie, jakie potrzeba. I też będą czarne, no nie? Bo tutaj akurat ten kolor też jest ważny. No, szprychy wymienione. Teraz trzeba
centrowanie koła zrobić, żeby dobrze się obracało i żeby nie było jaja. Trzeba wyrównać zarówno tutaj okrąg, jak i wahania boczne. To trzeba włożyć w ten w to mocowanie i obracając lub przykładając jakiś przedmiot sprawdzać, gdzie za mocno wystaje. Ja to muszę przynieść teraz ten. Przynieść to mocowanie. No, trochę brudne jest, trzeba wyczyścić. To już się nie nadaje do naczyń. Tu muszę chyba taki uchwyt zrobić, podpórkę, bo tak, no, to tak kiepsko. Wtedy będzie też odgradzał mnie od tego, od gorących garnków. No, pomyślę coś takiego, żeby zrobić. Dobrze. No teraz tak. No. Ciasno tu wchodzi. Tak jest. Muszę to wyprzeć. O! Kolana. Teraz trochę to dokręcę. Żeby mi się nie wahało, żeby nie zmieniało położenia, bo wtedy idzie z ustawiania. Dobrze, wystarczy. Tutaj sobie obrócę tą stroną. I tak, teraz na przykład przykładając tutaj, patrzymy,
Dużego jaja nie ma. Nie jest mocno zowalizowane. Leciutko. Teraz tu zobaczymy boki. No tak, tu odtąd. Może jeszcze tą. No to teraz sprawdzamy. No to teraz ustawię właśnie tą jajowatość. Tu jest troszeczkę nie wystaje. Podkręćmy. O, w miarę dobrze jest. Teraz tylko wziąć i napompować. To nie będzie takie łatwe, bo pompeczka jest tylko taka. Zobaczę, jaki czas jest. Czas operacyjny. I teraz co tu robić? Czy przenosić się na niewiadome miejsce? Czy zostać tutaj w dobrym, przyzwoitym miejscu? Miałem zadzwonić do tego. No to pole kempingowe.
Co jest? Nie mam telefonu? Fajnie, dobrze. Okay. Dzień dobry, ja chciałem się dowiedzieć, czy pole kempingowe jest nadal czynne? Dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć, czy pole kempingowe jest nadal czynne? Czynne, można przyjechać, tak? Świetnie, dziękuję. Ja myślę, że jutro przyjadę, ale o której trudno mi będzie, tak gdzieś powiedzmy 16, koło 16. Między 15 a 16, tak. Aha, dobrze, świetnie, dziękuję bardzo, do widzenia. Dobrze. Pole kempingowe czynne, więc wszystko ok. 15, 16, żeby tam zajechać, to tak o 11 gdzieś trzeba by wyjechać stąd. No to około 30 km. Ach, jednak zostanę tutaj. Tam pojadę, tak. Na tej plaży plaża być może być zamknięta, bo ona jest ogrodzona. Może być zamknięta i niedostępna. A tam do tego lasu nad jeziorem być może się nie przedostanę. A to jest tylko 10 km stąd, więc zbyt dużo mi to nie ułatwi. No, 10 km, godzinkę. Bo trzeba liczyć 10 km na godzinę. O 11 chcę wyjechać, bo tam jutro jakieś deszcze zapowiadają i po prostu przy jakimś nasileniu się deszczu, chociaż nie, właśnie, dobrze, nasilenie deszczu będzie gdzieś koło 10, czyli jak wyjadę o 11, to będzie akurat, nawet o 12, to akurat będzie po deszczu, o 12 i 3 godziny. No, nie, o 11 trzeba brać termin, bo jeszcze jakieś awarie po drodze trzeba brać pod uwagę. No, teraz jeszcze wzmocnię tutaj tą taśmę. Sam ten fartuch może mi wystarczyć. Dobrze, to teraz trzeba spróbować włożyć balakony. A nie jest to łatwe. Jest dosyć uparta. Poszukać.
Nie tak źle. W miarę poszło. No ale to będę musiał poszukać tą drugą łyżkę do tego. Do opon. Gdzieś tam na zewnątrz może leży. Teraz sama przyjemność. Pompowanie. I to trzeba napompować fest. To jest do tego. Bo tu jedna strona jest dla innych do zaworów rowerowych, a druga do zaworów samochodowych, tak jak tutaj. No i teraz to chyba już mogę się rozebrać. To co prawda nie jest dużo, to jest 18,5 stopnia. Zaraz sprawię, że będzie tutaj 22. Bez włączania ogrzewania. No ale dzisiaj miałem w planie kąpiel, więc akurat wiatr jest, czyli tak jak zwykle. Jak się kąpię, to wiatr wieje. Było mocniej napompowane. No ale obiad będzie lepiej smakował. Bo dzisiaj trochę ruchu zażyłem. Gdzieś tak 15 km przejechałem. No i teraz to pompowanie też można zaliczyć do ćwiczeń. No, już trochę bliżej ideału.
No, chyba wystarczy. O, to nie tak. Teraz uciekło mi te ostatnie pomknięcia. Najpierw tu trzeba odkręcić z tej strony. Okej. Jednak pompka mała, ale swoje robi. Trochę trzeba się natrudzić, ale za to zbożenie nie ma problemu. O, chyba udało mi się. Później sprawdzę jak będzie na twardym podłożu, jak się ugina ta, jak tamta, czy tak samo, i wtedy ewentualnie dopompuję. Myślę, że nie będzie trzeba. Dobrze. No i co? Jest 22 stopnie? Oj, tylko 20. No to trzeba jakieś zrobić działania na rzecz obiadu. Talerz się chyba przyda. Nie wiem, czy patelnia, czy może ten. Chyba to jest większe trochę. Dno ma większe. To by było lepiej. Nie wiem, czy to takie krokiety. No nie, tak czy inaczej na 2 razy trzeba będzie. A to na patelni zrobię. Tak lekko. W Kościerzynie nabyłem jakieś takie krokiety. No, chyba nie trzeba ich dawać tutaj tłuszczu, one wystarczająco chyba tłuste są. 3 wejdą. Może po 2. Po 2 będą potrzeba. Ale coś powinienem. To wziąć. Szybciej się podgrzeje. Zapach całkiem ładny. Krokiety z kapustą i grzybami. Ciekaw jestem, co to za producent. Czy rzeczywiście jest kapusta i grzyby?
A w międzyczasie uraczę się piwem. Żeby wzmóc apetyt. Co prawda niespecjalnie trzeba wzmagać go, bo jest dostatecznie wzmożony. Co? To się podniósł. Dobrze. Ale takie będzie szybkie danie. No i bez chleba. To wszystko z chlebem jem. No tylko tę karkówkę z ziemniakami zjadłem, ale to ile to roboty było. No, chyba już. Tamte mają chyba dość. Tak, coś czuję, że już chciałbym talerz. No to przetestujemy teraz to. Kapustę to czuję, no jakieś grzyby chyba też są. Zapal światło, żeby widzieć co jem. A, niewiele daje. Tutaj okno, jak jest odsłonięte, to bardzo dużo daje światła. Dawno nie jadłem takich frityt. Podgrzane dobrze. Chyba mogę krócej tamte. O, mogą być. No to ostatni wypust. Zgasić. A dosyć szybko się podgrzewają. Myślałem, że dłużej trzeba będzie je smażyć, ale szybko. W takim opakowaniu powinno być 6 sztuk. No bo to wtedy łatwo podzielić na 2 lub 3 osoby.
A ja bym też pewnie jeszcze jednego zjadł. Nie, dzisiaj bym już nic nie podładował. Gdybym zaczął ładowanie, to by ten akumulator był słabo naładowany na noc, tak? Chociaż tutaj te światła, wentylację i ładowanie tych różnych urządzeń przez USB działa dzięki tym panelom. To i tak dobrze, że nie trzeba tutaj dodatkowo ładować akumulatora w przyczepie. No to dzisiaj jeszcze tylko zamontować koło, no trochę te gary umyć, tam kuchnię widzę, trzeba trochę posprzątać, bo tam się nakapało coś. I relaks. W końcu o to chodzi, żeby się relaksować. Wszystko przygotowane, koło zrobione, dobrze napompowane. Myślę, że jutro będzie sprawdzian. No a teraz chyba tylko zjeść kolację i spać, żeby się wyspać do jutra szybciej. To może wcześniej wstanę, żeby być gotowym do wyjazdu stąd, jak tylko jakaś przerwa będzie w deszczu, bo z rana deszcz ma być. No, tą herbatę zrobiłem z wody z jeziora, ale wydaje mi się, jakbym czuł smak tych gnijących liści. Teraz chyba, żeby poprawić sobie smak w ustach, chyba wezmę jakieś piwo, wypiję. Tylko niestety piwo jest na zewnątrz, no to trzeba wyjść, no trudno. No i jak zwykle trzeba sprawdzić prognozę pogody. Co tam, jakie zmiany zaszły z deszczami. Czy większy, czy mniejszy, czy może wcale. No nie. Takiej zmiany to się nie spodziewałem. Tutaj zapowiadają przez cały dzień deszcz. Faktem jest, że nadal o 10 taki punkt szczytowy, ale od 7 rano praktycznie. No może gdzieś koło 13 mniej będzie padać.